Lata 80. ubiegłego wieku. Pewien chłopiec dopiero co zaczyna swoją przygodę z pięknym hobby, jakim jest akwarystyka. Regularnie odwiedza swój ulubiony sklep zoologiczny, w którym pewnego dnia kupuje maleńką, ale naprawdę piękną rybkę. Szczęśliwy i dumny ze swojego zakupu wpuszcza swój nowy nabytek do akwarium. Po pewnym czasie zauważa ubytki w obsadzie ryb. Jakoś dziwnie poznikały te najmniejsze osobniki. Po kolejnych kilku tygodniach zauważył pewną zależność. Kolejne ryby ubyły z akwarium, a maleńka niegdyś rybka już nie była taka maleńka, tylko naprawdę sporych rozmiarów. Okazało się, że ta ryba to była pielęgnica pawiołoka odmiana Red Oscar. A tym chłopcem byłem ja. W tym filmie opowiem Wam, jak od tego typu sytuacji się ustrzec. Zapraszam na film. Siemanko ludziska. Dzisiejszy film powinien być szczególnie ciekawy dla wszystkich tych, którzy niedawno zaczęli swoją przygodę z akwarystyką. Ale wydaje mi się, że ci bardziej doświadczeni akwaryści spędzą fajne chwile oglądając ten film. Zdecydowałem się na ten film, dlatego że ostatnio mam trochę więcej czasu. Niestety dopadł mnie wszechobecny temat numer 1 na świecie, czyli COVID. I obecnie jestem na kwarantannie. Ale mam nadzieję, że nie będę chory. Ta choroba naprawdę jest groźna. Wiem coś o tym, właśnie w tej chwili moja mama na nią choruje. Dbajcie o swoje zdrowie, bo jest czymś, co jest chyba najcenniejsze w naszym życiu. Wracając do tematu i mojej historii z początku filmu. Takie sytuacje zdarzają się bardzo często. Mam nadzieję, że tego typu film będzie przestrogą przed zakupem agresywnych ryb do akwarium, które nie nadaje się do tego po prostu. W tym filmie stworzę dla Was tak zwaną listę live, czyli ryby, które mogą trafić do naszych akwarium. To naprawdę bardzo prawdopodobne, dlatego że gatunki w tym filmie są dość popularne w sklepach. Kiedyś postaram się zrobić listę extreme, czyli w tej liście pokażę kolejne ryby agresywne, ale rzadziej spotykane w zwykłych takich akwariach jak my mamy. W dzisiejszym zestawieniu niektóre ryby po prostu są wredne, a inne są agresywne wobec siebie, wobec swoich gatunków, a inne jeszcze tylko w okresie tarła. Chciałbym w tym filmie trochę o tym z Wami porozmawiać. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie Wy jeszcze gatunki do tej listy byście dodali. Napisz też Twoje wpadki w nieodpowiedniej, nieodpowiedzialnej obsadzie ryb w Twoim akwarium. Agresywne ryby akwariowe. Aquascaping TV. Zaczynamy. Pierwsza ryba z listy to pyszczak zebra. To bardzo terytorialna ryba. Uchodzi za bardzo agresywną wobec swojego gatunku, jak i innych. Niestety czasami tą rybę można zobaczyć w akwariach ogólnych, a powinna być trzymana w akwarium środowiskowym, biotopowym. To jeden z wielu endemicznych gatunków jeziora Malawi. Należy do grupy Mbuna. Dlaczego jest często widziana w akwarium ogólnym? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że po prostu dobrze się czuje w naszych często bardzo twardych wodach kranowych. No i jest naprawdę bardzo piękna. Popatrzcie sami. Kolejna ryba, która wielu z nas kojarzy się z samej nazwy jako bardzo agresywna. Ale wydaje mi się, że nie tak do końca. Tutaj taka będzie mała rehabilitacja. Oczywiście aniołem nie jest, ale po kolei. Bojownik wspaniały, albo siamski, jak ktoś woli.
bo o tej rybce mówimy, jest labiryntowcem. A to oznacza, że właśnie ta rybka wykształciła umiejętność oddychania bezpośrednio powietrzem atmosferycznym. W Azji organizowane są walki tych ryb. To bardzo dochodowy i brutalny sport, jak można tak nazwać. Rzeczywiście te ryby są bardzo agresywne wobec siebie, szczególnie samiec, wobec samca. Więc jak masz na przykład w swoim akwarium 2 samce, jakoś tak niefortunnie kupiłeś 2 samce, to powiem Ci szczerze, że musisz się przygotować na to, że któryś z nich po pewnym czasie przejdzie na drugi świat. Wobec innych ryb są agresywne, ale nie aż do przesady. Oczywiście jak coś będzie przepływać obok bojownika i się zmieści w jego paszczy, to na pewno po prostu to zje, bo to jest normalny, zwyczajny drapieżnik. Ale czy aż tak agresywny? Napiszcie w komentarzu. Księżniczka z Burundi. Muszę teraz Wam się do czegoś przyznać. Często sięgałem po tą właśnie rybkę w dzieciństwie do mojego akwarium ogólnego. W zasadzie chyba w tamtych czasach to tylko takie akwaria istniały. Jak już wcześniej mówiłem, ryby z jeziora Malawi, czy też Tanganika, jak jest właśnie w przypadku księżniczki z Burundi, świetnie sobie radzą w wodzie twardej. W takiej wodzie, jak najczęściej płynie w naszych kranach. Ryba jest ciekawska, powiedziałbym, że aż tak ciekawska, że aż wredna. Ale nie jest jakoś super agresywna wobec innych gatunków ryb, szczególnie tych większych. Te mniejsze, no niekiedy podgryza. Do czasu tarła. Wtedy zagarnia dla siebie naprawdę spory obszar akwarium. Ryby, które zapomną się i wpłyną na ich teren, no dostają niekiedy zdrowy łomot. Popatrzcie w tym akwarium na księżniczki z Burundi. To jest właśnie przykład na to, że nie zawsze trzeba dużo światła, żeby akwarium fajnie wyglądało. Niekiedy właśnie zaciemnienie takich pewnych obszarów akwarium stwarza taki świetny klimat. Pterophyllum scalare, czyli popularne skalary, które wcale nie kojarzą się nam koniecznie z agresją. Kto by pomyślał, że nasze poczciwe skalary znajdą się na tej liście. Często są widziane w akwariach ogólnych, tak zwanych towarzyskich. Ta ryba trzymana z małymi, wrednymi rybami może być przez nie męczona. Niekiedy skalary są ofiarami małych rybek, które po prostu obgryzają im płetwy. Ale sytuacja całkowicie się zmienia, kiedy skalary składają ikrę, a jeszcze bardziej agresor im się włącza, kiedy wylęga się na rybek. Wtedy naprawdę metamorfoza skalara jest bardzo, bardzo ogromna. W takim stanie często nie patrzy nawet na rozmiary przeciwnika. Widziałem niejednokrotnie, jak skalar odganiał od swojej ikry, od swoich młodych, bardziej dorodną, większą pielęgnicę. Poza okresem tarła skalary, jak inne ryby drapieżne, oczywiście chętnie zjadają małe rybki, takie, które im po prostu się zmieszczą w pysku. To jest jednak drapieżnik. Po samym kształcie widać, że ta ryba lubi pokarm taki zwierzęcy. Aulonocara, odmiana Firefish. To kolejny przedstawiciel pyszczaków i zdradzę, że nie ostatni. Ta ryba nie występuje w naturze. Jest sztucznie wyhodowaną krzyżówką ryby z rodzaju Aulonocara pochodzących z jeziora Malawi. Ale równie agresywna i terytorialna jak jej pierwowzór
z jeziora Malawi. Mimo swoich naprawdę niedużych rozmiarów, zaleca się, żeby tą rybę trzymać w dość dużych akwariach z innymi rybami z jej gatunku, czyli z innymi pyszczakami. Przez swoje przepiękne ubarwienie niekiedy mało odpowiedzialny sprzedawca wciska ludziom z małym doświadczeniem właśnie tą rybę do akwarium ogólnego. Nie muszę mówić, jak to się kończy. Jest po prostu masakra i tragedia. Nie mówię, że to jest jakiś demon agresji, ale naprawdę inne ryby w akwarium ogólnym z tą rybą naprawdę muszą się czuć bardzo, bardzo niekomfortowo. Na koniec powiem Wam tylko tyle, że to, co mówiłem w tym filmie, nie jest wróżeniem z fusów. Wszystkie ryby, o których wspomniałem w tym filmie, kiedyś miałem w swoich akwariach. Kupując jedną z tych ryb, nie zapomnij o jednej naprawdę podstawowej zasadzie. Miliony lat ewolucji nie da się ani oszukać, ani zmienić. Po prostu te ryby już taki mają charakter i tyle. W dzisiejszym odcinku to tyle. Zapraszam Was do komentowania, zapraszam Was do tego, żebyście napisali w komentarzu, co sądzicie o tym filmie, jakie były Wasze wpadki w obsadzie akwarium, w ryby. No i oczywiście napiszcie to, jak macie jakieś pytanie odnośnie jakiegoś konkretnego gatunku. Też można napisać, jakbyście chcieli, na przykład jeden osobny film o jakimś gatunku, który tutaj dzisiaj wymieniłem. Pewnie z wielu z Was się nie zgodzi z tym, co ja tutaj zaproponowałem w tym filmie. Też napiszcie o tym, jak najbardziej sobie przeczytam jakieś krytyczne uwagi na temat propozycji właśnie tych agresywnych ryb w tym filmie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tych ryb jest o wiele, wiele więcej. Ja wybrałem po prostu tylko te, z którymi miałem do czynienia. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Pozdrawiam wszystkich akwarystów. Oczywiście zapraszam już na kolejny odcinek, w którym opowiem Wam o roślinach akwariowych, które będą w moim nowym projekcie, który to z kolei projekt będzie oczywiście pokazany na moim kanale. Dzisiaj to wszystko. Zapraszam już na kolejny odcinek. Na razie, trzymajcie się akwaryści. Cześć, do następnego razu.